Cześć kochani, jak zawsze, każdego dnia od poniedziałku do piątku widzę Was Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia. No i dzisiaj widzicie te śnięte rybki, tą brudną wodę i tak dalej. Moje książki, 2 tomy, Woda, fenomen życia, czyli będziemy dzisiaj mówić o wodzie, dlatego że inspiracją w ogóle do dzisiejszej audycji stał się pewien artykuł zamieszczony gdzieś tam w prasie, na Onecie i tak dalej, dotyczący wód. Ja od wielu lat. No słuchajcie, w ogóle tematyką zdrowia zajmuję się ponad 25 lat. Na początku, tak prawdę mówiąc, tej mojej peregrinacji, tej ścieżki życiowej, nie miałem zielonego pojęcia o tym wszystkim, o czym dzisiaj mówię oczywiście. A więc to była po prostu niesamowita praca. Czasami zastanawiam się, jak w ogóle ja tą wiedzę zdobywałem. Czasami w sposób, mam wrażenie, że magiczny. Czasami na szkoleniach, które prowadzę od dłuższego czasu już w Radomsku, między innymi na konferencje zdrowia i współpracy raz w miesiącu, zawsze sobota, niedziela, pierwsza dekada każdego miesiąca, więc rozkładam swoje książki, tak patrzę na tych swoich 21 tytułów. Nieraz ludzie podchodzą do mnie i pytają, to pan to wszystko napisał? I takie, wiecie, mam sam refleksję. Je- Jeju, faktycznie, jak do tego doszło, tak prawdę mówiąc. Naprawdę, to ja w tej chwili się nie kryguję kompletnie, tylko mnie to zadziwia, jak do tego doszło. Zwłaszcza niektóre książki, niektóre były pisane w ogóle bardzo długo. Zbierałem informacje nieprawdopodobnie, na przykład 2 tomy biomagnetyzmu, czy naturalne składniki w suplementach diety, czy właśnie woda, fenomen życia. Natomiast inne, załóżmy, nie samym chlebem żyje człowiek, bardzo ważna książka duchowości, moja najważniejsza książka, tak prawdę mówiąc. Czekała 16 lat na wydanie. Ja ją napisałem 350 stron w czasie miesiąca, chyba i 10 dni, jak dobrze pamiętam. Więc każdy może powiedzieć, a to łatwo się pisze. Ale ja ją pisałem jak w amoku, dosłownie jak w amoku. Spanie, czyli pisanie od 8, 9 rano do ewentualnie do ciemnej nocy, do druga, trzecia nad ranem, parę godzin snu. Mówiłem, Boże, już więcej nic nie potrafię. I tak dalej, i tak dalej. I później znowu pisanie, pisanie, pisanie. I tak, ja nawet nie wiem. Wiedziałem tylko, że byłem przygotowywany akurat do napisania tej książki przez wiele lat, ale do innych również. Po prostu, do innych również tak samo byłem przygotowywany, dlatego że pomału po prostu zdobywałem informacje, jakieś tam cytaty notowałem w zeszytach i tak dalej. I tak to się po prostu działo. O, ale to tak mniejsza z tą całą kuchnią pisania. Natomiast o czym dzisiaj? No właśnie, o wodzie. Jaką wodę pijemy? Skąd czystą wodę brać? Czy jesteście w stanie zapewnić sobie czystą wodę? Czy w sytuacjach awaryjnych macie jakieś wyjście? I tak dalej. Jak powiedziałem, pretekstem mm, do tej audycji stał się artykuł, który przeczytałem, taką świeżynkę troszeczkę w Onecie, więc zaraz zobaczymy, gdzie to jest. Nie wiem, czy to jest właśnie to, ale zaraz zobaczymy. Zaraz sprawdzę, przepraszam. A, dobrze, okej, w porządku. Przeczytałem taki artykuł zamieszczony 1 sierpnia 2024 roku. Świeżynka. Akurat nagrywam tę audycję 3 sierpnia, bo zawsze staram się z jakimś zapasem, tym bardziej, że w następnym tygodniu mam akurat wyjazd też na szkolenie, prowadzę wykłady podczas konferencji zdrowia i współpracy w Radomsku. No więc muszę mieć jakiś zapas po prostu audycji nakręconych, żeby codziennie od poniedziałku do piątku wrzucić na YouTube'a. Posłuchajcie, a więc popatrzcie, o czym tutaj pisze autor tego artykułu, pan Przemysław Błaszczyk. Polskie rzeki to ściek. Eksperci alarmują. No dla mnie akurat to nic odkrywczego. Będę zaraz o tym mówił jeszcze. System ostrzegania mieszkańców przed dopływami do rzek toksycznych ścieków nie działa. Potwierdził to w swoich ustaleniach Przemysław Błaszczyk, dziennikarz RMF Max, współpracujący z redakcją Smog Labu.
Dlaczego polskie rzeki są w tak fatalnym stanie i co można z tym zrobić? Punktem wyjścia jest ogromny pożar składowiska w Siemianowicach Śląskich, podczas którego zabrakło apelu odpowiednich służb, mimo że wydawanie ostrzeżeń rekomendują wojewodom wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. No ale jak ma się pożar do brudnej wody? A tutaj przy okazji jeszcze, jak widzicie, polskie rzeki potrzebują natychmiastowych działań, alarmują eksperci. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. No ale mniejsza z tym, takie widoki na pewno są wam znane. Pożar składowiska nielegalnych odpadów w Siemianowicach Śląskich wybuchł 10 maja 2024. Ponad 600 strażaków walczyło z nim ponad tydzień. Dziś okazuje się, że chemia ze składowisk trafiła do rzek, a służby środowiskowe nie zadziałały prawidłowo. Jak to możliwe? Zignorowane zostały alarmujące wyniki badań wód w rzece Przemszy. W błąd miał zostać wprowadzony także wojewoda, inspektorzy WIOS, czyli no, wcześniej, widzicie, przepraszam, ale już jestem zmęczony, bo kilka akurat tych nagrań robię. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przepraszam za to scrollowanie. Więc inspektorzy nie zauważyli, że w 2 próbkach wody wykryto wysokie wartości chemicznego zapotrzebowania na tlen. Te wskazywały, że rzeka ta jest bardzo silnie skażona związkami organicznymi, o których identyfikacji nikt nawet nie pomyślał. Jak zwykle poprzestano na wąskim zakresie badań, zabrakło też koordynacji czasowej podczas pobierania próbek, wylicza profesor Mariusz Czop z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. Urzędników nie zastanowiło nawet to, że woda w całej rzece Przemszy miała silny chemiczny zapach, a wartości tych substancji, które wskazywały na braki tlenowe, ponad 2 razy przekraczała dopuszczalną normę dla ścieków przemysłowych. Nie dowiemy się niestety, co dokładnie spływało Brynicą, Przemszą i Wisłą, ale jest jasne, że mogły to być bardzo toksyczne i niebezpieczne dla ludzi i środowiska substancje chemiczne. To i tylko jedna z wielu sytuacji, która pokazuje, jak traktowane są rzeki w naszym kraju. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak woli politycznej i priorytetów, tłumaczy Paweł Augustynek Halny z Koalicji Ratujmy Rzeki. Na inwestycje w poprawę jakości wód powinny iść moim zdaniem większe pieniądze niż w tej chwili. Myślimy głównie o inwestycjach w infrastrukturę transportową, przemysłową, sportową i to są wszystko ważne rzeczy, ale w sytuacji, w której mamy tak poważny problem z zanieczyszczeniem wody w rzekach, trzeba zrobić z walki ze ściekami prawdziwy priorytet polityczny na równi z innymi, którymi zwykle chwalą się politycy, przecinając wstęgi na inwestycjach. Susze i gwałtowne opady, a do tego zniszczone, zdegradowane, wybetonowane rzeki i dopływy, masa rowów odwadniających, to powód tak gwałtownych powodzi, błyskawicznych i podtopień. Mamy z nimi do czynienia teraz kilka razy w miesiącu, nawet tutaj wokół Krakowa. Co za tym idzie? Cierpią na tym mieszkańcy, przypomina Paweł Chodkiewicz, strażnik rzek. Brakuje retencji wody. Ta zamiast gromadzić się w krajobrazie, w zieleni miejskiej, spuszczana jest do studzienek kanalizacyjnych. A wiecie, gdzie taka woda opadowa bardzo często trafia? Do oczyszczalni ścieków, gdzie deszczówka zmieszana ze ściekami jest włączana w proces oczyszczania. Po drodze często przeciąża system kanalizacyjny, prowadząc do otwarcia przelewów burzowych i zrzutu ścieków prosto do rzek, tłumaczy ekspert. W 2017 roku, gdy o problemie alarmowały media, wspomniany przez Chodkiewicza przelewy burzowe w samym Krakowie było ich ponad 30. Dzisiaj przelewów burzowych z kanalizacji ogólnospławnej w stolicy Polski jest już 40. Więcej chemicznych ścieków, mniej czystej wody. Skala zaniedbań i zaniechań jest porażająca. Przykładem są kopalnie węgla kamiennego i rud miedzi,
które zarówno do Wisły, jak i do Odry zrzucają silnie zasolone i zanieczyszczone wody. Nadal nie mają i nawet nie planują budowy nowoczesnych systemów odsalania i oczyszczania wód dołowych. Podobny problem dotyczy wielu firm i dużych koncernów, w tym również przedsiębiorstw państwowych, tak jak to ma miejsce w przypadku skażenia potoku Olszanickiego w Krakowie przez Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice. Trujemy środowisko wodne na potęgę, potwierdza wspomniany profesor Mariusz Czop z AGH. Zdaniem naukowca przede wszystkim musimy poprawić efektywność oczyszczania ścieków poprzez zastosowanie nowoczesnych i wysokosprawne metody oczyszczania. Wtedy możliwe będzie skuteczne ograniczenie ładunków zanieczyszczeń trafiających do rzek. Musimy też odciąć zrzuty wszelkiego rodzaju ścieków nieoczyszczonych, no i zająć się wszystkimi tymi, którzy w sposób nielegalny odprowadzają je do rzek i potoków, wskazuje profesor Czop. Pewne zakłady wręcz trzeba zamknąć, trzeba im po prostu cofnąć pozwolenia wodnoprawne. Wiem, że to poważny temat, ale trzeba niestety te niewygodne decyzje polityczne podjąć, dodaje wspomniany Augustynek Halny. Dużym problemem w oczyszczaniu ścieków jest obecnie ich zmieniający się skład. Ścieki aktualnie to jest zupełnie co innego niż 10 czy 20 lat temu. Są w nich zupełnie nowe substancje, dużo cięższa chemia, trudniejsza do usuwania. Trzeba się dostosowywać do tych nowych wyzwań i rzeczywiście te oporne chemikalia skutecznie eliminować, wyjaśnia profesor Czop. Tylko zastanawiam się, w jaki sposób, ale to jeszcze za chwileczkę o tym powiemy. Mowa między innymi o tak zwanych trwałych związkach organicznych, w tym węglowodorach aromatycznych, wielopierścieniowych, dodajmy, pestycydach, lekach, hormonach, dodatkach do chemii gospodarczej budowlanej oraz mikroplastikach i nanoplastikach. Dodam od siebie. Tylko niewielka część z nich jest w ogóle badana, przyznaje naukowiec. No to widzimy rybki, tak? Jak ratować rzeki? W lipcu na wniosek aktywistów i wędkarzy w siedzibie wodociągów krakowskich odbyło się pierwsze spotkanie robocze zespołu, którego celem jest poprawa jakości rzek w Krakowie. Aha, a propos wodociągów krakowskich. Oni się chwalą, że mają najczystszą wodę w Polsce, że można pić prosto z kranu. Bzdura nad bzdurami. Nie chcę tego tematu na razie rozwijać, ale to jest bzdura nad bzdurami. To znaczy, że ci ludzie nie mają zazielonego nawet pojęcia o tym, co oni mówią. Jego inicjatorem tego spotkania był Paweł Chodkiewicz, który dla wielu ludzi stał się jedyną nadzieją na skuteczne działanie. Od prawie 3 lat to do niego mieszkańcy zgłaszają przypadki skażenia, zanieczyszczenia wód, bo nie wierzą w sprawne działanie służb, czyli tych ludzi, którzy biorą kasę za swoją pracę. To jak oni pracują? Przede wszystkim szukamy gospodarza rzek. Chcemy, aby wszystkie jednostki zajmujące się środowiskiem wodnym, takie jak Wody Polskie, Wojewódzki Inspektorat do Ochrony Środowiska, Wodociągi Krakowskie, jednostka Klimat, Energia, Gospodarka Wodna i Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa współdziałały ze sobą, a nie przerzucały się odpowiedzialnością, tłumaczy profesor Czop. Postulatów jest wiele. Od monitoringu rzek, poprzez ograniczenie zrzutu ścieków i ambitne projekty renaturyzacyjne. Musimy postawić na odtwarzanie naturalnych koryt rzek, żeby woda mogła się naturalnie w tym korycie rozlewać, tłumaczy Chodkiewicz. Kolejnym olbrzymim zaniedbaniem jest niedofinansowanie renaturyzacji rzek. Na gigantyczną infrastrukturę hydrotechniczną rzekomej ochrony przed powodzią chce się brać pożyczki z Banku Światowego i to grube miliardy. Mówię rzekomej, bo mamy poważne wątpliwości w koalicji, jeśli chodzi o skuteczność tych rozwiązań. A w tym czasie projekty renaturyzacji rzek, które są konieczne ze względu na suszę, ale też ochronę przed powodzią, jak również jeśli chodzi o samooczyszczanie rzek, leżą wciąż w szufladzie, a powinny być priorytetem i to nadrzędnym nad betonowymi inwestycjami. Zwraca uwagę wspomniany Augustynek Halny.
Takie projekty społecznicy chcieliby realizować na wszystkich krakowskich rzekach. Na razie udało się załatwić dwie sprawy. Czytelne oznaczanie tych 40 przelewów burzowych z kanalizacji oraz usprawnienie procedur reagowania na zgłoszenie zanieczyszczenia rzek, wyjaśnia Chodkiewicz. Kolejne spotkanie w tej sprawie zaplanowano po wakacjach. To jest koniec tego artykułu. Ja tylko dodam jeszcze od siebie. Znowu udostępnię na chwilkę ekran. Posłuchajcie, to jest moja książka, drugi tom, Woda, fenomen życia. I teraz jest sprawa taka, że mamy problem, tutaj fragment tylko. Drugi problem to fakt, że wody pochodzące z udokumentowanych źródeł nie grzeszą idealną czystością. Ich skład chemiczny i biologiczny często się zmienia. Wody mineralne pochodzą z wód podziemnych. Wody podziemne dzielone są na wgłębne i gruntowe. Wody wgłębne zalegają pod nieprzepuszczalnymi utworami geologicznymi i posiadają średnią izolację przed wpływem zanieczyszczeń. Wody gruntowe zaś są zasilane bezpośrednio opadami atmosferycznymi. Są one słabo izolowane przed wpływem tzw. czynników antropogenicznych. Pierwsza klasa czystości tych wód 1A to wody o składzie zbliżonym do naturalnego. Badania z 1996 roku nie wykazały obecności wód podziemnych o składzie zbliżonym do naturalnego. Aż 42% wód gruntowych, 17% wód wgłębnych to wody o najgorszej trzeciej klasie jakości, czyli wody silnie zanieczyszczone. Popatrzcie. Są cztery klasy czystości wód według kryterium dopuszczalnych wskaźników fizykochemicznych. Dopuszczalnych wskaźników. A kto je dopuszcza? Normy ustala się czasami ad hoc. Wody, pierwsza A klasa, wody o składzie zbliżonym do naturalnego. Pierwsza B, wody spełniające warunki do picia pod względem fizycznym, chemicznym. Druga klasa, wody zanieczyszczone w średnim stopniu. Co to oznacza? I trzecia klasa, wody silnie zanieczyszczone. Dobrze? Na razie to zatrzymuję i jeszcze jedną rzecz chcę wam pokazać. Polskie rzeki udostępnij. I teraz popatrzcie. Stan ochrony środowiska w Polsce. Stan środowiska w Polsce. Zaraz zobaczymy. Powiększę tutaj troszeczkę czcionkę. O, i już mam. I teraz popatrzcie, o co chodzi. Jakość wód w głównych rzekach Polski. Na razie legenda. Niebieska barwa rzek, nie nazw rzek. Wody pierwszej klasy czystości. Zielona barwa wody drugiej klasy czystości. Żółta barwa wody trzeciej klasy czystości. Czerwona barwa wody pozaklasowe. No i teraz spójrzmy na tą mapkę, kochani. Dla przykładu narew. Popatrzcie. Na długich odcinkach to jest tak częściowo wody drugiej klasy, trzeciej klasy czystości. Ok. Wisła. A zobaczcie, ile jest odcinków. No to Narew jest w miarę czysta, można powiedzieć. W okolicach Białegostoku jest tylko zanieczyszczona. Natomiast Bóg, zobaczcie, jaki długi odcinek. To jest na granicy z Białorusią. Kto tam co wrzuca? Dalej, czy my, czy Białorusini. Dalej, cały kawał Bugu, czerwona linia i tak dalej. Wisła, no, Noteć, Warta, Barycz, Odra i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest po prostu tragiczne. I teraz, kochani, dlaczego w ogóle na ten temat ta audycja? Bo ta woda z rzek trafia oczywiście do stacji uzdatniania wód. I teraz, jak wam się wydaje, w jaki sposób te wody potwornie zanieczyszczone mają być przystosowane do picia przez nas? Bo jest stacja oczyszczania, wodociągi miejskie, tam kierowane są wody, są odstojniki. Akurat ja o tym piszę w tych dwóch tomach mojej książki Woda, fenomen życia. W jaki sposób się przygotowuje, w jaki sposób znaczy są osadniki, żeby te osady stałe, opadły na dno, góra wody się po prostu pobiera, dalej się oczyszcza, stosuje się związki glinu między innymi.
jak tak zwane flokulanty i tak dalej, i tak dalej. Różne tam zjawiska zachodzą, żebyśmy pili czystą wodę. I pytanie, czy my pijemy czystą wodę. Oczywiście, jak nalewamy do szklanki, to widać, że ewentualnie woda jest przezroczysta. Wasze zdrowie. Ale to nie jest woda, znaczy, to jest woda wodociągowa, ale przepuszczona przez filtr osmotyczny. Ale to za chwileczkę będziemy o tym mówić. I ta woda z oczyszczalni ścieków kilometrami rur trafia do nas. Kochani, możecie mi nie wierzyć, ale ja naprawdę wiem, o czym mówię. Nie ma żadnego na dzisiaj sposobu, również w wysoko rozwiniętych krajach, żeby oczyścić wodę w dobrym naprawdę stopniu na skalę komunalną. Do wody trafiają tysiące różnego rodzaju związków chemicznych. W jaki sposób one są neutralizowane? Na przykład wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, dioksyny. W jaki sposób się wychwytuje nanoplastik, mikroplastik? Warto zadać te pytania ludziom z wodociągów. Dlatego, że przestańmy się oszukiwać. Pijemy roztwór chemiczny. Dlatego, że nawet jeżeli jest woda czysta, to nie oznacza, że niczego nie zawiera. Druga sprawa, gdybyśmy w ogóle zrobili taką próbę, po prostu elektrolizę takiej wody, a więc przepuścili przez tą wodę prąd chemiczny, ja robiłem takie rzeczy, to woda zamieni się w kawę, dlatego że pod wpływem przepływającego prądu związki się pewne wytrącą, czyli dojdzie do elektrochemicznej reakcji i wytrącą się różne związki. Bo prąd w wodzie płynie jedynie wówczas, kiedy w wodzie są substancje, nośniki prądu elektrycznego. Wystarczy rozpuścić sól, trochę mydła, wsypać jakieś obojętnie jakie związki chemiczne i woda będzie przenosić prąd. Będzie przez tą wodę, przepraszam, przepływać prąd. Natomiast jeżeli woda jest destylowana, przez taką wodę prąd praktycznie nie płynie, bo nie ma cząstek, które by przenosiły ładunki elektryczne. Kompletnie. I ja to doświadczenie robiłem. Może kiedyś po prostu pokażę ewentualnie, o co w tym wszystkim chodzi. Więc teraz, znaczy zasadniczy temat. Jaką wodę pijecie? Pijecie brudną wodę, zanieczyszczoną. Wodę, w której są masa różnych informacji oprócz tego, bo woda ma pamięć. Czy to się komuś podoba, czy nie, woda ma tak zwaną pamięć molekularną. To jest jeszcze inny temat. Dalej. Zresztą w playliście Woda razem w audycjach realizowanych z panią Agnieszką Jaroszewską mówiliśmy o tym. Między innymi o pamięci wody. Więc pytanie, ale pierwsza podstawowa sprawa chodzi o to, żebyście pili czystą wodę. Popatrzcie, raz na jakiś czas zdarza się katastrofa, powódź na przykład 97 rok, albo jakieś inne rzeczy, cmentarze zalane, trumny pływają, zwłoki dosłownie i tak dalej, zanieczyszczenia są potworne i tak dalej. I pytanie, co wy macie w kranach? Co, beczkowozami będzie woda dostarczana? W sklepach będziecie kupować? W jaki sposób? Na tratwach będziecie do Biedronki płynąć? O co mi chodzi? Znaczy, kochani, ja nie mam do was puchowej pretensji, bo tak zadaję trochę obcesowo te pytania, tylko po prostu głośno myślę, w jaki sposób my wszyscy mielibyśmy to robić. A zobaczcie, że wodociągi w tym momencie funkcjonują, tłoczą wodę na przykład. Więc co zrobić? Słuchajcie, wiele lat poświęciłem na studiowanie tych spraw związanych z wodą i nie tylko oczywiście, to rozumiecie, że tak jest. Dlatego mówię, zakładajcie, kupujcie filtry osmotyczne. Jak widzicie w moim sklepie, w którym są tylko książki, ja nie sprzedaję książek, nie pokazuję wam, idźcie do tego sprzedawcy, czy do tego producenta i tak dalej. Znajdźcie sobie, wygooglujcie osmoza, filtry osmotyczne, i pozakładajcie te filtry, bo wówczas będziecie mieli wodę u siebie w domu czystą, bo nawet jeżeli woda brudna dopływa do was, to filtr osmotyczny oczyści ją po prostu i macie w zbiorniku, zazwyczaj to są 8-litrowe zbiorniki, zapas wody.
A jeżeli będziecie ostrzeżeni, że uwaga, mogą być problemy z wodą, to po prostu kranik otworzycie, taki montowany na zlewozmywaku, oddzielna wyleweczka, napełnicie przez cały dzień jakieś tam dodatkowe butle z wodą, najlepiej szklane, i jeszcze w swoim zbiorniku będziecie mieli 8, do picia chociaż, bo do celów sanitarnych, no to może być i brudna woda. Ale do picia jest to po prostu potrzebne. Jeżeli ktoś będzie chciał, dam namiary na panią Agnieszkę Jaroszewską. Zresztą te namiary były pod każdą audycją na playliście Woda, więc ja podawałem po prostu, jak się skontaktować z panią Agnieszką, której naprawdę można zaufać, bo to jest człowiek, od którego można otrzymać naprawdę kapitalną informację i porozmawiacie z nią i ewentualnie będziecie mogli sobie, no bo to wiecie, słuchajcie, chodzi również o pieniądze. Jednego stać na 1500, na 2,5 tysiąca, innego i drugiego nie. Więc czasami można coś, chodzi o to, żeby dostosować rozwiązanie do własnych warunków ekonomicznych również, finansowych. A więc to jest bardzo ważna sprawa. Więc jeżeli trzeba będzie, możecie mieć jakieś pytanie i tak dalej, to po prostu pytajcie. Zawsze pod każdą audycją zamieszczam dane do kontaktu ze mną. Zapytajcie, z kim się ewentualnie kontaktować, podpowiem wam. Bo zawsze powtarzam, że będę promował dobre rozwiązania skuteczne, te, które mogą nam wszystkim służyć. Zwłaszcza tym bardziej, że to są bardzo często polskie rozwiązania i koniec, kropka. Także ja swój filtr osmotyczny mam od 1999 roku. Cały czas woda w czajniku jest czyściutka. Znaczy sam czajnik jest czysty. Nie ma żadnego śladu kamienia nawet. Bo ta woda, którą biorę, jest czyściutka, jest zdrowa. Ludzie nieraz przychodzili do mojej mamy tu, gdzie teraz jestem od 2,5 roku, bo filtr został przeniesiony, zamontowany. Więc zresztą też był filtr, jest filtr, przepraszam, od wielu, wielu lat. I ludzie dziwią się, pani Helu, co to za herbata jest? Bo moja mama ma na imię Helena. Co to za rodzaj herbaty? Ona mówi, zwykła herbata. Jak to zwykła? Ale smak, jaki aromat. I żadnego kożucha, to jakaś specjalna herbata. Nie, kożuch się robi dlatego, że woda jest brudna. Tam się robi wówczas taki kożuch, taki czasami kolorowy, dziwne, takie odcienie tęcze są. Kompletnie szklanka jest czysta, można ją wypłukać, żadnych nacieków na tej szklance, żadnych osadów, niczego nie ma i tak dalej. Także kochani, tak jak mówiłem, artykuł ten, który wam odczytałem, stał się takim pretekstem, żeby jeszcze raz powiedzieć, zacznijcie dbać o siebie. Dlatego, że ta woda czysta, która będzie prawie że pozbawiona, podkreślam prawie że minerałów wszelkich, będzie kapitalnie rozcieńczać nasze kwasy. Będzie świetnie rozpuszczać różnego rodzaju złogi, więc działa wybitnie prozdrowotnie. Nawet jeżeli ta woda nie będzie miała prawidłowego pH alkalicznego, jeżeli to nie będzie woda strukturyzowana, trudno, ale będzie to przede wszystkim czysta woda. Ale jeżeli zechcecie zestrukturyzować, nie ma problemu. Weźcie na przykład MIM-2, o którym wielokrotnie rozmawialiśmy z panem Andrzejem Fiedrukiem. Weźcie, włączcie sobie wywiady i tam będzie o tym mowa. Wystarczy założyć taki, czy postawić takie małe urządzonko, włączyć i sprawa załatwiona. I ta woda jest strukturyzowana polem magnetycznym, specjalnie dobranym. I to wszystko. Po prostu róbcie wszystko, żeby poprawić swoje zdrowie. To jest inwestycja w zdrowie. Jeżeli to stracimy praktycznie wszystko. Nic się wówczas nie liczy. Nie liczą się pieniądze, nic się kompletnie nie liczy. Jeżeli zdrowie stracimy. Stracimy radość życia wówczas. To byłoby na tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Jak zwykle dość emocjonalnie dzisiaj podchodzę. Akurat w tej audycji, kiedyś poprzednio nakręcałem jeszcze jedną o czym? No, o nowotworach, o tym, jak się leczą nowotwory w Polsce i tak dalej. No, to są tematy, które wzbudzają we mnie emocje i to później przekładam na sposób po prostu no, przedstawiania tych tematów. Najlepszego Wam życzę. Dbajcie o własne zdrowie i zdrowie swoich bliskich. To jest najważniejsze. Papatki. Do następnego spotkania.